chcę epika, rozumiesz? Rozumiesz? Kim jesteście? Czego chcecie? Odpowiesz na kilka naszych pytań. To nie mogliście zadzwonić? Ty w sumie? Faktycznie zadzwonić. Tak jest zazwyczaj prościej, wiecie. Tak nie lepiej? To był pomysł jego. Bardzo chciał tego epika. No, chyba nie dostanie. Dobrze, a więc zaczniemy od pytań od graczy. Czy system dropów przedmiotów legendarnych będzie jakkolwiek ruszany, reformowany? Czy były w ogóle na ten temat rozmowy? I podam przykład, że na przykład z każdym kolejnym pustym bossem zwiększa się nam o x% szansę na drop i byłaby to indywidualnie liczona szansa. Rozmawialiśmy chyba o czymś takim już na streamie z Galajusem i myślimy o tym, natomiast problem jest taki, że trzeba by było całkowicie zmienić sposób działania dropu w grze. Bo w tej chwili to wygląda w ten sposób, że drop, wszystko jedno kto ubije daną drużynkę, to są losowane szanse jego poszczególnych itemków, które wpadają do wspólnego wora, a następnie ten wspólny wór jest rozlosowany wśród członków drużyny, która dożyła do zabicia bossa. I teraz wszystkie takie propozycje, żeby się zwiększała szansa, jakiekolwiek manipulacje, no wymagałyby tego, żeby nie liczyć dropa dla drużyny, tylko liczyć indywidualnie dla graczy. I ma to swoje plusy, ale też minusy. Więc jesteśmy w trakcie dyskutowania, czy coś z tym zrobić, czy nie. Generalnie już zwiększyliśmy w ostatnich update'ach ten drop, tak żeby jeżeli idziemy na odpowiednim levelu do danego bossa, to częściej leciały te itemki. Natomiast no, ciągle jest ten problem, że jak ktoś ma bardzo dużego pecha, no to ma puste przeloty i zobaczymy. W każdym razie nie mamy tego w najbliższych planach, ale to cały czas ten temat jest gdzieś tam z tyłu głowy i czasami powraca. Arena. Kiedy zostanie uruchomiona do użytku publicznego poza turniejami? I czy są plany na nią w wersji międzyserwerowej? Na razie arena jest zamknięta, w sensie kolejne update'y związane z areną. Mamy taką szufladę, że tak powiem, z taskami, które są do niej przeznaczone. Natomiast na pewno nie wyciągniemy tego przed dokończeniem reformy sprzętu i wersji mobilnej. Więc trochę nam jeszcze zejdzie, zanim powrócimy do tego. Natomiast jeżeli chodzi o turnieje międzyserwerowe, raczej nie. Choć jest to coś bardzo fajnego, ale bardzo ciężkiego niestety w realizacji. Więc jeżeli już, to w dość odległej przyszłości. Dobra, teraz mam takie pytanie dla miłośników teorii spiskowych. Czy drop rate jest jakkolwiek przypisany tej postaci? I jak to jest, że niektórzy dropią 4-5 epików, a inni nie widzą ich nawet obok siebie? RNG czy ustawka? No to tak jest bardzo powiązane z tym pierwszym pytaniem i właśnie zupełnie nie ma znaczenia, kto to dropi. System w ogóle nie patrzy, kto ubił bossa, tylko losuje ten drop, a następnie worek jest rozlosowany. No i to jest fajne, bo jest przejrzyste i nie da się nikomu zarzucić, że coś tutaj jest majstrowane przy tym dropie. No niektórzy mają po prostu aż tak wybitne szczęście, a niektórzy aż tak wybitnego pecha. Kiedy zostaną wprowadzone orby? We wrześniu, natomiast nie podam jeszcze dokładnej daty, ale to już ostatnia prosta. Okej, a kiedy są w planach epiki V2? Epiki V2 to jest ostatnia część reformy sprzętu. Pozostały nam jeszcze sety przed epikami V2, no i te epiki V2. Ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda, bo plany mieliśmy troszkę takie, że szybciej ta reforma będzie postępowała. Natomiast podczas jej tworzenia pojawiły się różne nowe, fajne pomysły, które okazały się dużo bardziej czasochłonne, ale też dużo fajniejsze niż zakładaliśmy na początku. Więc robimy sobie po prostu spokojnie, krok po kroku i za parę miesięcy powinniśmy do tych epików dotrzeć. Natomiast to, co wymyśliliśmy wcześniej do tych epików, no już się trochę zdezaktualizowało po tym, jak wprowadziliśmy orby i dryfy, więc będziemy musieli tutaj troszeczkę to przemeblować, więc może nam to troszkę czasu jeszcze zająć. A co dokładnie chcecie zrobić z setami?
Też jeszcze dokładnie nie wiemy, a to co wiemy, to no, nie mogę wam powiedzieć, więc tutaj dużo informacji niestety nie podam. Ale no, na pewno byśmy chcieli przywrócić im należne im miejsce, bo w tej chwili raz, że są za słabe, dwa, że za ciężko je skompletować. Więc to są dwa ich największe problemy w tej chwili, więc pod tym kątem będziemy działać. Więc na pewno chcemy wzmocnić ich popularność. Czy przyszłe Ameryki serwerów zakładają połączenie ich z polskimi, czy jednak tylko między sobą? Na początku na pewno tylko między sobą. Te powiedzmy zachodnie serwery zostaną połączone prawdopodobnie w jeden. Natomiast później zobaczymy, jak to jest, bo z ankiet kierujemy się póki co tym, co wyszło nam w ankietach do graczy tych mniejszych serwerów i oni na początku chcieli właśnie łączenie między sobą, nie chcieli przyłączenia do jakiegoś bardzo dużego serwera. Jakoś tak lubią w takim mniejszym gronie sobie tam. Kameralnie. Tak, kameralnie to jest inny klimat serwera po prostu zupełnie, bo wszyscy się znają, jest taka bardziej przyjacielska atmosfera, natomiast jak jest taka większa grupa, to już jest konkurencja i są plusy, minusy. Ale no, słuchamy się graczy generalnie, co oni chcą. Czy za obicie Seed Dragi przewidywana jest jakaś nagroda poza questem dla pierwszej drużyny? Coś delikatną, jakąś nagrodę, niespodziankę szykujemy. Natomiast raczej nie w grze, tylko jakaś taka pamiątka rzeczowa dla pierwszych śmiałków, którzy dadzą jej radę. Więc coś będziemy robić. Nic szałowego, ale powiedzmy coś kombinujemy. Ale to już tak bardzo fajnie, że coś tak za takie osiągnięcie. No fajna by była taka tradycja, bo wcześniej, tak jak wprowadziliśmy Moranę i ten unikalny skin za Moranę, to jak są takie rzeczy w grze, to potem troszeczkę mamy z nimi problem, bo one zabierają pamięć, zabierają miejsce, a nie możemy nikomu więcej tych przedmiotów dać, a my musimy, szczególnie wchodząc na mobilkę, teraz znowu pilnować tej pamięci, więc chwilowo z takimi nagrodami wewnątrz gry się wstrzymujemy, ale będziemy kombinować z rzeczami. Czy tak już w sumie odnośnie skinów, czy nowe serwery będą miały szansę zdobyć skiny ze starych serwerów? To zależy jakie, bo te takie turbo unikalne, że ktoś dostał na przykład za cosplay, to nie. Natomiast mamy taką pulę skinów, które dawaliśmy za jakieś mniej wybitne osiągnięcie, na przykład wygranie jakiegoś konkursu na Facebooku i tam jest taka pula, że można sobie wybrać jakieś takie. To takie jak najbardziej. Kiedy Talia? Talia jest na bardzo zaawansowanym etapie, natomiast jest to bardzo duży content i na pewno nie pojawi się w najbliższym miesiącu, w kolejnym też bym się nie spodziewał. Natomiast dalej będziemy ogłaszać, bo już jest na horyzoncie, ale to wykończenie takiego dużego update'u to zawsze jest lekka niewiadoma, więc na razie nic nie mówimy, żeby potem nie było niedotrzymywania terminu. Co z głową podróżnika? I tam od początku gry nie ma zastosowania. Tak, mamy takie rzeczy niestety, ale my o nich cały czas pamiętamy i gdzieś tam przewija się temat tej głowy podróżnika, więc prawdopodobnie do czegoś jej użyjemy. Ale nie wiemy do czego. Czy zostanie rozpatrzona sprawa otwarcia publicznego serwera testowego, albo czy jest szansa na w jakiś sposób informowanie graczy, co aktualnie jest testowane przez testerów? Taki otwarty publiczny serwer to testowy na razie nie, ponieważ zazwyczaj wprowadzamy takie rzeczy, znaczy to jest dużo roboty, do której za bardzo nie mielibyśmy kogo skierować. Natomiast jakąś wielką pomocą to dla nas raczej by nie było, czyli że koszta by przewyższały zyski, więc taki zamknięty serwer testowy póki co lepiej nam się sprawdza. Robimy, jeżeli już coś jest pewne, to my od razu to info wypuszczamy, bo wiemy, że troszeczkę to info potrafi wyciekać od testerów, więc jeżeli cokolwiek jest zatwierdzone i faktycznie będzie tak, my natychmiast informujemy o tym graczy.
bo też nie ma sensu dawać jakichś informacji o czymś, co na przykład zostanie wywrócone do góry nogami, bo to wtedy taki szum informacyjny się zrobi. Natomiast tego pilnujemy. Jak cokolwiek klepniemy, ciach, news Okej. i wszyscy wiedzą. Czyli po prostu musi być klepnięte. Tak. Czy pojawi się zbiór statystyk jak w zeszłym roku? To znaczy ulepszone itemy, level petów, bite psycho. Tak, podpytywałem Dantaliona, bo on tutaj zarządza takimi rzeczami i mówił, że będzie szykował. Nie w jakichś najbliższych dniach, tygodniach, ale pojawi się. Okej. I to właściwie wszystkie pytania od graczy, które dostałem. Więc dziękuję bardzo. Super, dzięki. Możesz jeszcze pomachać, powiedzieć coś do swoich graczy. Ojej, to... Nawet kamery do wyboru. Razem dzwonili. Tak jest, następnym razem jak chcecie jakiś wywiad, zadzwońcie, napiszcie, porywać nie trzeba. My chętnie tutaj dzielimy się wiedzą i gadamy. Znaczy ze mną czasami jest ciężko faktycznie się skontaktować, bo mam trochę za dużo na głowie, ale coś wykombinuję. Potwierdzam, że da się. Da się. Tak. No i co, tradycyjnie dziękuję Wam, że jesteście z nami i łupiecie w Broken Ranksa i będziemy działać, będziemy wrzucać nowe fajne update.